Hej, 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 witam Was bardzo serdecznie, moi drodzy widzowie, tutaj Stilgar, cześć, a dzisiaj zapraszam Was do następnego odcinka ASG Maniaka. W dzisiejszym odcinku jedna z najmniejszych replik, jaką widzieliście na moim kanale. Zapraszam Was do recenzji repliki Forscore 109. Tak więc przede mną macie replikę FC109, jest to po prostu bardzo skrócona MK z kilkoma bajerami. Jednak zaczynając od samego początku, co dostajemy w zestawie. Wraz z repliką w zestawie otrzymujemy właśnie przyrządy celownicze. Wydaje się to taką banalną rzeczą, jednak w tym przypadku mamy tu przyrządy na szyneris składane, bardzo fajna rzecz. Oczywiście mamy również puszkę Unpack, w której znajduje się bateria. Dlaczego taką puszkę dostajemy w zestawie? Producenci pomyśleli, jak sami widzicie, ta replika jest bardzo krótka. Aktualnie po maksymalnym rozłożeniu, to jest maksymalne rozłożenie, mamy replikę, która ma ledwo 64 cm. Jeśli chcielibyśmy ją złożyć, co jest możliwe, składamy sobie tą naszą kolbę prętową na maksa, odkręcamy prowadnicę, mamy wtedy replikę, która ma ledwo 45 cm. Tak więc miejsca na baterię tutaj po prostu nie ma. Dlatego też producenci wraz z zestawem wysyłają nam taką oto puszkę Unpack, którą przykręcamy sobie na risa i tam znajduje się bateria. Baterię oczywiście również mamy w zestawie, to jest bateria 8,4 V, zwykły NIMH. Aktualnie działa, jeszcze mi w ogóle nie wysiadł, tak więc działa na razie bardzo fajnie i oczywiście w zestawie mamy również ładowarkę, dzięki której tą baterię możemy ładować. W zestawie również mamy high capa. Jednak jest to high cap wyjątkowy. Miałem w swoim życiu wiele high capów, bo aktualnie większość moich magazynków to są high capy. Miałem wiele replik różnych rodzajów P90, Akacza, MP5, M14, czy też właśnie tą skróconą M4. Jak sami wiecie, high capy to są high capy typowe grzechotki, które musimy podkręcać co jakąś chwilę. Jednak w tym przypadku ten high cap jest wyjątkowy, ponieważ mieści się w nim 300 kulek, jednak co jest wyjątkowego, ja potrafię na tym high capie na jednym podkręceniu walnąć więcej niż pół magazynka. Tak więc to wystarczy ten magazynek 2-3 razy podkręcić i mamy te 300 kulek wyrzucone. Jest to mocna sprężyna, która bardzo fajnie w tym przypadku działa, więc ten high cap jest jak dla mnie chociaż wyjątkowy i bardzo fajny. Jak sami widzicie, złożyłem teraz replikę na maksa. Ma ona poniżej pół metra długości i waży około 2,5 kg. Liczbowo 2,5 kg wydaje się mało, jednak kiedy wyjmiemy tę replikę z pudełka po raz pierwszy, jest takie wrażenie typowo wow. Kiedy weźmiemy ją w ręce, naprawdę wydaje się strasznie masywna. Jeśli chodzi o samo spasowanie tej repliki, jest wprost idealne. Nie mogę wyczuć żadnych luzów, więc nie mogę o tym nic złego powiedzieć. Jedyna rzecz, która się w tym przypadku rusza, to kolba. Ale kolba tylko i wyłącznie wtedy, kiedy wyjmiemy ją na maksa. Aktualnie jest dosłownie nie do ruszenia, jak większość, jak dosłownie cała reszta repliki. Jest to oczywiście replika full metal, jest ona w większości zrobiona ze znalu, ma jednak kilka części stalowych, jak i ABS-owych. Ze znalu zrobiono większość części, m.in. cały korpus z szynami RIS, tłumik oraz prowadnicę, którą widzieliście wcześniej. Jeśli chodzi zaś o części stalowe, to zrobiono z nich m.in. całą kolbę, właśnie tą prętową, czy też klapkę wyrzutnika łusek oraz blaszkę atrapy zamka. Aktualnie cena tej repliki oscyluje wokół 750 zł na Gunfire'ze. Jeśli chodzi o moje odczucia związane z tą repliką, to jest to przede wszystkim replika bardzo fajnie przystosowana do CQB. Jej długość pozwala nam manewrować, chodzić, biegać, jak nam się tylko z nią podoba, więc jest to jak najbardziej wielki plus. Jednak w aktualnych czasach pogoni za wielkimi FPS-ami ja z tą repliką bawię się równie bardzo fajnie, nawet w lesie. Producent podaje, że ta replika posiada 330 FPS-ów. Jednak ja pojechałem do serwisanta, aby zrobić testy i sami zobaczcie, ile ten akurat egzemplarz ma tej mocy. Jak sami widzieliście, po 10 strzałach na tamtym chrono średnia moc tej repliki wyniosła około 360 fps z groszem. Jeśli chodzi o moje środowisko, jest to moc idealna, ponieważ taką też mamy granicę do CQB. Jednak to 360 fps w połączeniu z tą bardzo króciutką lufą o dziwo daje bardzo mocny zasięg. Ja ostatnio byłem sobie w lesie, wziąłem tą replikę, myślałem, że ma 330 fps, tak jak tutaj podano, jednak ostatecznie na tym chrono wyszło 360 i o dziwo zaskoczył mnie ten zasięg, ponieważ również i w lesie bawiłem się bardzo fajnie. Na samo zakończenie teraz zapraszam Was do testów strzeleckich. Zrobimy dwa testy, jeden na 25 metrów, drugi na 30 albo drugi na 40 metrów i zobaczymy, jak to dobrze strzela. Tak więc zapraszam do oglądania. Tak więc pierwsze testy, odległość około 20-25 metrów, kulki 0,25, Gunfire Platinum, moc 360 fps. Tak więc zobaczymy. Cel, tarcza A4 tradycyjnie. Zapraszam do oglądania, zobaczymy, jak to teraz strzela. Ok, 10 strzałów za nami. Teraz drugi test, czyli odległość 40 metrów. Te same
specyfikację zobaczymy. 40 metrów to już jest taka odległość, że ta replika powinna trafić w człowieka. Jednak czy trafię w kartkę A4, szczerze mówiąc wątpię, ale czemu by nie spróbować strzelić na taką odległość, bo w lesie powiem szczerze, że ten zasięg mnie zaskoczył. Spróbujmy. Ok, drugi test, ostatni, specyfikacje te same, jednak tarcza jest jakieś 40 metrów dalej. Nie wiem jak sobie ta replika poradzi, ale zobaczymy, tak więc zapraszam do oglądania. Tarcza 4, 360 fps, 0,25 Gunfire Platinum i zobaczymy. Kurde, mo, tą tarczę ledwo widać. Ok, 10 strzałów dalej. Idziemy zobaczyć. Ok, tak więc jesteśmy już po testach. Teraz aktualnie widzicie skany tych oto dwóch tarcz. Jeśli chodzi o zasięg 25 metrów około, nie ma tutaj żadnego problemu. Kulki leciały tam, gdzie celowałem, więc jest po prostu idealnie. Skupienie, celność, wszystko jest ok. Jeśli chodzi o zasięg 40 metrów, to tak jak mówiłem, jest to jeden z zasięgów już takich maksymalnych tego typu replik. 50 metrów to już jest taki dosłownie maks. Jeśli chodzi o repliki CQB, to jest już 360 fps, to nie jest dużo. To jest fajna moc do CQB, tak jak mówiłem, zasięg około 50 metrów jest tutaj bezproblemowy, jeśli chodzi o trafienie w człowieka. W kartkę 4 trafiłem 6 razy. To powiem szczerze, jestem zaskoczony, 40 metrów, ledwo tą kartkę było widać, trafiłem 6 razy, myślałem, że trafię może 2-3, więc jest ok. Kulki szły do góry, ale to jest wina tylko i wyłącznie mojego celowania, ale jak sami widzicie, zasięg 40 metrów trafimy, oczywiście, że trafimy. Jednak jak to się mówi, nie ma replik idealnych i zawsze są jakieś minusy, więc przejdźmy też do minusów, bo na razie tylko chwalę i chwalę. Oczywiście minusem jest pierwsza kolba, teraz już jak sami widzicie jest ona wysunięta na maksa i lubi sobie latać góra-dół, góra-dół. Oczywiście kiedy ją oprzemy na ramieniu, to tego to niwelujemy, więc tego problemu już wtedy nie ma. Jednak sama w sobie, na boki nie, ale góra-dół lubi sobie polatać. Jeśli chodzi jeszcze o jeden minus, to jest to puszka Unpack. Kiedy popatrzymy na tą replikę z tej strony, tak jak patrzyliście na te moje zbliżenia, to jest naprawdę wielka różnica pomiędzy jakością wykonania całej repliki, która jest dla mnie super ekstra miodziomiód, a tym Unpackiem. Oczywiście fajna rzecz, że producent pomyślał i daje nam to do zestawu. Nie będziemy musieli dokupywać jakichś Unpacków, żeby tutaj tą baterię zmieścić i dostajemy ją w zestawie, jednak ten Unpack, ta puszka, w której siedzi nasza bateria, jest po prostu zwykły chiński i tyle. Już mi tutaj wyskoczyła jedna rzecz. Ten z tyłu taki ochronnik, on oczywiście w niczym nie przeszkadza, ale jest tutaj taka jedna zwykła dziura, która zbyt estetycznie oczywiście nie wygląda. Więc jest to zarazem plus, bo producent pomyślał i nam dał, więc nie musimy kupować sami, ale z drugiej strony minus, ponieważ jest to jakiś zwykły chiński plastikowy wyrób, który oczywiście swoją rolę spełnia, bo tutaj bateria się trzyma i wygląda to jak to wygląda, jednak różnica pomiędzy wykonaniem właśnie tej oto repliki super ekstra, a tym Unpackiem jest widoczna gołym okiem, czyli plastik kontra metal. Jeśli chodzi o inne minusy, to takowych nie ma. Hop-up ustawia się bardzo fajnie. Jeśli chodzi o części w środku, są one w miarę ok. 360 fps generuje replika, to jest bardzo fajny plusik. Wszelkie rzeczy można odkręcić. Jeśli ktoś chce inny tłumik, odkręcamy. Tu jest typowy gwint 14 mm, tak więc nie ma problemu. Jeśli chodzi również o takie jeszcze bajerki, jeśli ktoś chce udawać sobie Navy Sealsów albo po prostu lubi Navy Sealsów, mamy tutaj wygrawerowaną ich żabę, taki symbol, logo można by powiedzieć, w cudzysłowie, niedosłownie, więc jest i coś takiego, taki bajerek dla niektórych, bo na pewno są takie osoby, które to po prostu lubią. Jak sami widzicie, mamy tutaj replikę, która aktualnie kosztuje około 750 zł, 360 fps, full metal. Myślę, powiem szczerze, że dokładam właśnie repliki tutaj Forscora do tej takiej granicy emek poniżej tych super ekstra pierwszych klas, które każdy poleca. Czyli między innymi tutaj mamy Forscore, Spekna itp. itd. Myślę, że to będzie teraz na równi i chociaż mi ta replika się bardzo spodobała. Jeśli chodzi o CQB, replika po prostu idealna. Bardzo mało, bardzo mała, bardzo zwinna. Trafiamy tam, gdzie chcemy i jest po prostu ok. Pogoń za FPS-ami jest oczywiście teraz dosyć logiczna, teraz te ludzie piszą, nawet sam nieraz od widzów, od Was dostaję Stilgar, ja chcę włożyć M150 do MP5, co nie, ja takiego facepalma wtedy strzelam. Dlaczego to mówię? Ponieważ teraz w lasach naprawdę już te limity idą sobie w górę. Jak ja tak patrzę, kiedy zaczynałem kilka lat temu, patrzyłem na te limity, to tak 400 FPS to było max, jak ktoś wypisywał, co nie, tak 420 to jeszcze było ok, a nagle teraz już widzimy limity FPS-ach 666, 700 czy coś i to już jest po prostu dużo. Jednak ja byłem sobie w lesie właśnie z tą repliką, 360 FPS-ów się okazało, że ma, bawiłem się naprawdę fajnie, więc jest to taka replika, jakby nie mówić, uniwersalna.
Oryginalna, fajna, ciekawy design, nie do spotkania, bo taka mała mini M-ka. Ja się powiem w każdym bądź razie z tą repliką bardzo fajnie. Dziękuję Gunfire'owi za użyczenie repliki, bo to oni mi ją wysłali do testów. Również dostałem od nich kolimator Theta. Jeśli chodzi o kolimator jak kolimator, ja jestem wielkim fanem mikro. Chciałem sobie zawsze kupić, a akurat dostałem, tak więc dzięki bardzo. Jedyna różnica, ja mam inny kolimator RD 1X30 czy 1X40. On ma bardzo słabą kropkę, albo ten ma bardzo mocną kropkę. On ma naprawdę fajną, mocną kropkę. Ja z nimi biegam dosłownie w lesie na 7, ponieważ idealnie przez to widać. Kiedy normalnie przy moim starym kolimatorze muszę biegać z 11 i ta kropeczka jest ledwo co widoczna. Tak więc kolimator polecam, typowy kolimator, działa kropka, działa, widzimy ją na kolimatorze, czyli kolimator jest ok. Typowa regulacja lewo-prawo 11 stopni jasności, więc jest po prostu fajnie. Tak więc krótkie podsumowanie już było, replika fajna, cena nawet w miarę ok. Warto tutaj poczekać na promocję, za 700 coś myślę, że warto kupić. Jeśli ktoś nie ma nic do CQB, a chce coś innego niż MP5 czy coś innego, no to taka mała M4 będzie oczywiście dla niego. Zasięg widzieliście, zabawę miałem z tą repliką fajna. Po prostu taka fajna pyćka, fajna replika dla mnie. Ja się z nią bardzo fajnie bawiłem. Mam nadzieję również, że Wam ten odcinek się spodobał. Życzę Wam miłego dnia i do zobaczenia w następnym odcinku. Trzymajcie się, cześć! She said that she could